poprzednim odcinku. Mógłbym, ale boję się, że będą tego straszne konsekwencje, nie? A ciul. No moi drodzy, idziemy do dolnego Hogsfield, żeby spotkać się z Nationai, czyli Nationai, innymi słowy. Będzie ciekawie, mam nadzieję, że pamiętacie o kciuku w górę dla tej serii, by wbić ich jak najwięcej, wspierać kanał, a my musimy frunąć mapa świata. I zdaje się, że tutaj, tylko że nie mam sposobu ku temu, żeby się tam dostać. Odpytanie, dobra. Wobec tego, najpewniej, najlepiej, najfajniej, najłatwiej byłoby pójść tam piechotą. Zawsze to spacer, a nuż po drodze coś odkryjemy jeszcze, nie? Nie uważacie? Zobaczymy. Jakoś to będzie. Revelio. Smoczydło. Incendio. Dziękuję. Revelio. Coś im to oznacza? Drewniany kot. Ta drewniana rzeźba jest podobizną pangura Dona, nieustraszonego kota łowcy myszy i oddanego towarzystwa, towarzysza nauki. O, uroczo. Kolejna kartka gdzieś tutaj. Nie najpewniej poniżej. O proszę. Dzwony trzech sióstr są podobno hołdem złożonym trzem podobnie nazwanym pięknym, stromym grzbietom, które majestatycznie wznoszą się nad wąwozem Wargrosza. Krążą pogłoski, że słychać je w dolinie po drugiej stronie Highlandów. Kiedy dzwonią w zamku, tajemnicze dzwonienie od lat wprawia mieszkańców w zakłopotanie. Ekstra. I wyfruwamy. No, pogoda taka wątpliwej jasności. Tu jeszcze nie byliśmy. Revelio. Dobra. Trochę mnie denerwuje to, że właśnie trzeba pod Revelio szukać tyle rzeczy, bo i tak jest tyle rzeczy do znalezienia, że jeżeli coś umknie, no to będziemy się złościć. A z drugiej strony co tam? Co my tu mamy? Ale fajnie. Tu się nie da dostać. Szkoda. Ale to nic. Spotkaj się z Nationai w dolnym Hogsfield. Ciemno, cholera. Ciemno jak diabli. Kamień księżycowy. Bardzo ładny kamień. Swoją drogą. Jeden z ulubionych mojej żonki. Okej. I sru. Dobra. Revelio. Nic ciekawego. Spotkaj się 300 metrów. Gdzież 300 kroków. 300 pięt. Ale kaptan mówi się stopy. I co z tego? Okej. Tam trzeba na dół zejść. O, tu widzę jest teleport. Trzeba by go sobie odkryć. Co by za nim nie płakać. A z jakiej racji on jest odkryty? No ładnie. Nie wiem czemu zobaczyłem to i pomyślałem latający zamek Hairu. Świetne anime Studio Ghibli. Nie wiem czy widzieliście. Film pełnometrażowy rzecz jasna. Tu coś jest. Revelio. Co też tu jest? W środku. O proszę. No nie, gniazda wyposażenia są pełne. Narzędzia gajowego. Można by przypuszczać, że ten zestaw narzędzi może zostać zaczarowany do stworzenia wszelkiego rodzaju wyposażenia przytulnej chaty w rozmiarze, jaki może potrzebować jej mieszkaniec. Gniazda wyposażenia są pełne. Dobra.
Ale gniazdo wyposażenia czego? A zniszczenie to znaczy, że totalnie out? Chyba tak. Pozbądźmy się tej śmiesznej koszuli. O proszę, zamkowy szalik w leśnych kolorach z frędzlami. Oj, warto było. Normalnie szok. A tu co? This looks intriguing. Revelio. Ha, Levioso. nie, to może. Weźmy ten sok. I... Accio. I teraz go podpalić? Incendio. O kurde. Ojojoj. Gdzie ja wlazłem? Revelio. Gdzie ja wlazłem? Szata w kolorze burgundowym. A ten kamek? No dobra. Dobre i to. Znalazło się coś, no. A co tam czerwonego? O kurde bele. Krokodyl. Taki uparty trochę ten Botory. I on tam będzie tak czekał? No to nieźle. Te wybuchy, te pościgi. Super. No to nieźle. Kto by się spodziewał, nie? Płyń! Mój bohaterze, płyń! Płyń, kaftan was taken. Właściwie was taken. To jest nazwisko. Jednoczłonowe. No proszę. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Już się wygadaliśmy. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student.
I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Okej. Be on your guard. Revelio. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Oj, misja ukończona. Długo to nie trwało. Tu jest sprzedawca z kolei i skrzyneczka, którą mogę podjąć. I rzeczy, które mogę zabrać. I baranki, które mogę okraść. O nie. Dobra. Chodźmy sprzedać, co mogę. Czy wyposażenie kryje coś, co może być lepsze od tego, co mam aktualnie? Otóż szalik. Niekoniecznie. Okej. Szata. Znalazłem szatę rzeczywiście. Sacre bleu. C'est très bien. No dobra. Niechaj będzie. Sprzedajmy, co mamy. Będzie z głowy na razie. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Może na razie to. What do you have for sale? What can I help you with today? Na razie to sprzedajmy rzeczy. I'll have no trouble selling this. Thank you. Dobra. Legendarny się jeszcze znajdzie, także spokojna głowa. I hope to see you again sometime. Not sure how I'd fare in a little place like this. Pomóż nieznajomej, ależ przyjemnie będzie. Okulary przeciwsłoneczne, lepsze od moich? Co takiego? No proszę. A to ci heca. Może niekoniecznie to. Cały czas mnie miażdży dosłownie wygląd tego. No, jak szalonooki Moody. Połączony z kotem. Dobra. A ty? Co za jeden? Protego! I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins.
Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Okej, zrobi się. It was nice meeting you. Ja jestem ciekaw, bo w jednej z misji dla profesor Hecat, prawda? Jest unikaj ataku przeciwnika wykonując przewroty i wypływu incendio przeciwko kilku wrogom. Dobra, zrobi się. Wish it had been under better circumstances. Idziemy pomóc. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. A tu jeszcze jest jakieś poboczne, weźmy sobie. I beseech you for some assistance. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Przydało się podwodne zaklęcie. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I see you. Were they going to make quick work of you? I shall kill you for this when I get... Łatwo jak poleciał. Ojoj. I'll watch the light go out of your eyes. Okej. W twojej części Nowy typ wroga. Potato, you can hold them off. Reduction.
I'm not going anywhere with you. O kurde. Take this student over my dead Tell Rookwood to find me himself. That's proper fable, that is. Stop this buffoonery! To ja bym musiał chyba... Może robić uniki? You're easier to spot than in a rumpus. And in a cloud, this one. Aha! Back for more. Learned that in first, did you? Knew you were still hanging. Is that the best you got? Ciekawe, czy to zalicza. Muszę zobaczyć. 6, okej. Czyli 4 uniki. 1, You'll feel that tomorrow. If you lost your appetite. 2, 3. That one hurt. Kurde, boli. Little Reduction. I've had enough of this. I hate silence. O, zamieniłem go w kurczaka. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close Rebellion. to Hogwarts. A to co? Levioso. Accio. Nie? Okej. You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Też lubię zagadki, układanki, więc powinien się w tym odnaleźć. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Okej. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Revelio. Okej, to dawaj. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Okej.
To jest kapusta. Gdzie jest malwa? Notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Dobra, dawaj. What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted. Revelio. I am curious about these pyres. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Okej. Beard, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Okej. Kamyki rzucam. A tu były zadania, czyż nie? Zadanie profesor Hecat. No proszę. W trakcie dnia. A czy tu by nie było czegoś teraz? Tej misji dla tej dziewczyny, która tu stoi? O, właśnie to. Zanurkuj. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Eldritch Diggory. Czyżby jakiś przodek Cedrika Diggory'ego? Był z Hufflepuffu, więc... Cedric, w sensie. No dobra. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. O kurde, co to było? Okej. Szata runiczna, okej. Czyli po prostu pływam w zimnej wodzie i odbieram takie rzeczy. No dobra. Barwnikowy cylinder. Ale jaja. Mało to praktyczne i wygodne, ale coś tam znajduję. No nie wierzę. Mam to. Hurra. I should let Grace know that I found her family astrolabe. To do dzieła. Może jeszcze przeżyję. Magiczne rekiny mnie straszne, co? No spiesz się, spiesz. Wybiegaj z tejże wody. I do celu. Będę żył. I mam dobre rzeczy. Astrolabium znalazłem. Trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family.
You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Maska syreny. Fajnie jest to, że mamy tutaj naprawdę dużo do odblokowania. Dobra, zerknijmy na mapę i do Hogwartu się udać musimy, tak? Zobaczmy, jaką misję mam zaznaczoną? Chyba żadną. I za wskazówką, by znaleźć blokującą stronę. Okej. Więź miłości. Ciekawe. Lekcja profesor Hecat. Porozmawiać z portretem Eldritcha Diggory'ego. Eldritch, kurde bele. Mapa. Niechaj będzie. Mapa Hogwartu mnie interesuje. Wielka sala. Pokój wspólny. I teraz zajrzymy jeszcze do ekwipunku, bo wydaje mi się, że mamy blokowane rzeczy z wyzwań. I to dużo. Oj, dużo. Wyzwania. Tutaj. Zwiększona wielkość inwentarza. O, jak fajnie. Dobra. Nie na mój poziom, choć lepsze. Na mój poziom i lepsze. O kurde. Można sobie zaszaleć, nie? To było coś. No dobra. Zaraz, jeszcze jedna rzecz. W wyposażeniu. A różdżka. To jest ładniejsze. Ja nie mam żadnych tutaj możliwości. Nie mam, okej. Ulepszenia miotły są i tak dalej. Miotły jeszcze nie potrafię używać, więc nie zaszalejemy. Ale rzekomo portret chciał się ze mną porozumieć. Pozwolisz, że zjem jabłko? Opowiadaj. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. Dobra opcja. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Okej. To ciekawe. Helena Thistlewood. A jak się tam dostać do niej? Mapa świata. Gdzie też ona miała? Oh shit! Kurna Hogsfield. A to jest Hogsmeade. Okej. A tu w Hogsmeade nie mam żadnych znaczników? Przepraszam bardzo. Mapa Hogsmeade. No właśnie. Podróż. Czemu nie? Wyczyśmy szybciutko w Hogsmeade wszystkie te skrzynki, które mi zalegały i pójdziemy zrobić zadanie poboczne, w sensie główne. Hogsmeade, here I come. Przy okazji możemy sprzedać co nieco. Tylko tak, zacznijmy od... Revelio. Tu mi dzwoni. Hanks z Woodcroft, posąg Puchona, Hangista... A, Hangist, okej, Hangista z Woodcroft. Ważnego co założyciela wioski Hogsmeade po tym, jak został wypędzony ze swojego domu przez mugolskich prześladowców. Okej. Niezłą wioskę założył, powiem szczerze.
Udane przedsięwzięcie, okej. Potrzebujemy sklepikarzy. I nie tylko. Revelio. Revelio. Okej. Boże, jak mi smutno, kiedy ja te skrzynie otwieram. I one są takie totalnie, nie spodziewają się tego, co się dzieje. Revelio. Tu coś jest w środku, ale tam nie wejdę. Unless... No nie, raczej nie. Cześć, kot. Kota pogłaskać trzeba. Taki porządek rzeczy. Tak myślę właśnie. Tak ładnie tak myślę. Dzień dobry. Come on in. Don't be shy. A nie, zaraz, to nie jest... Okej. To jest pani od fryzur. Revelio. A mi nie fryzury są potrzebne. Tutaj. Studnia. Wytrawny podróżnik wierzeń, które studnie oferują więcej niż ta stosunkowo niewinna studnia Hogsmeade. Okej. Tam coś się kryje. Beczki piwa kremowego. Zawierały piwo kremowe, wielce popularny napój czarodziejów. Serwuje się je zarówno na zimno, jak i na ciepło. Zawiera odrobinę alkoholu, który zdaje się działać na skrzaty domowe znacznie mocniej niż na ludzi. No, co się dziwić. Królestwo Żartobliwych Niespodzianek Ząka. Często zaglądają uczniowie Hogwartu i mieszkańcy wsi, ponieważ to jedyne miejsce w Hogsmeade, gdzie można kupić żarty i dowcipy. Okej. Ale w środku coś jest? Tak jest. Mydełko żybiego skrzeku. Amfibijna niespodzianka czeka z tych, którzy spróbują umyć się to kostką mydła. Po zamoczeniu w wodzie zmydli wylęgnie się kohorta wijących się kijanek. Revelio. Ale creepy. Kolejna wskazówka gdzieś tam. Właściwie gdzieś tutaj. Przede moi. Ogrody społeczności w Hogsmeade. Ma ogród w sercu wioski służący do uprawy roślin i niegroźnych magicznych ziół. Okej. Słyszę kolejne, ale tam widzę skrzynkę. Do niej chyba mogę się dostać tylko do budynku, nie? Tak jest. Okej. To po kolei. Revelio. Sklep z różdżkami oliwanderów. Różdżki wykonane z różnego rodzaju drewna i o różnej giętkości, posiadające jeden z 3 magicznych rdzeni, wybierają swojego właściciela przy tym przytulnym i zagraconym sklepie. Rodzina oliwanderów zajmuje się tworzeniem różdżek od IV wieku przed naszą erą. Kurde bele. No to wesoło. To kupę czasu. Mnóstwo doświadczenia. Dzięki. Nie? A jednak bym chciał. No trudno się mówi. Tu jeszcze jakaś skrzyneczka. Revelio. Ale jest, ale bardziej wygląda na zamknięcie. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. No co ty? To biegł się. Na obrzeżach było całkiem sporo skrzynek. Chociażby gdzieś tutaj. Tu mi dzwoni coś. Co mi dzwoni? Revelio. Wątpliwe kociołki Kerrigan. Starannie ustawione kociołki przy sklepem Kerrigan, Kerrigan to Kerrigan? Zdecydujcie się. Kremujący ich asortyment. Ustawianie w ten sposób kociołków jest niewskazane, jeśli ktoś chce uważać eliksir z jakimkolwiek pożądanym efektem. Okej. Kerrigan. Super ekstra. Tam jest skrzynia.
Witaj, skrzynko, pamiętam cię doskonale. Bo głowiłem się, jak tu do niej podejść. Okej. Revelio. Słyszę. Skrzynka pod mostem. No hej. 500. Revelio. Tam gdzieś. Skrzynka ukryta. W budynku najpewniej. Sprzedawca. Greetings. Please, take your time looking about. Dobra, sprzedam rzeczy, których nie potrzebuję. Lepsze. Okej, te wylecą. Się przy okazji zrobi trochę miejsca. No one can say I don't keep a stacked shelf. Idziemy, tylko jeszcze, zanim pójdziemy. A czego mi pokazuje tam miejsce? Okej, to ciekawe. Revelio. Tu była skrzynia, tak jest. Skrzyneczko, powiedz, że... Co kryjesz? 500. Znowuż. No dobra. Łatwiej by było dofrunąć tam na miotle. Mapa wskazuje mi drogę osobliwą. Przecież mogę pójść tędy. Jak głupota. Tu i w prawo. To jest w sumie całkiem daleko. Nie wiem, czy powinienem iść tam nocą. Ale w sumie. Można spróbować, nie? Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Chyba, że mnie zabije. Na dobre. Na stałe. Na śmierć. Jak ktoś mnie zabije na śmierć... Revelio. Och, to będziemy płakać. To będziemy płakać. Accio. Czółko. Revelio. Rzucone z sklepu. Właściciel tego porzuconego sklepu użył zaklęcia zmniejszającego łatwiznę przechowywania zapasów. Okej. Na szczęście nie zmniejszył rzeczy istotnych. No i znowuż Lumos. Lumos. Okej. Przyjrzyjmy się. Takie skały. Takie skały, jakiś ten świat mały. Chodź, motylku. Daj się poprowadzić do obrazu. Dziękuję. No i dobra. Jak tu fajnie. A ta Hawira? Czy ja co kryję i dlaczego? Does it get Revelio? O kurde, jak fajnie. Come on inside. Watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Drzewo w muchomorach i jastrach. To ogromne drzewo w wiących się gałęziach podpiera sklepienie sklepu muchomory i jastry. No proszę. Lumos. Ha. Komin. Lumos. No i dobra. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears.
Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Same fajne rzeczy mam, trzeba je nałożyć i zaraz sprzedać. Doors always open. Trzeba je nałożyć i sprzedać, także... I teraz tak. Lepsiejsze. Gniazda, atrybuty. Jeszcze nie wiem, pewnie będę mógł w tym pokoju życzeń sobie wkładać wszystko i tak dalej. Te wszystkie fajne rzeczy na siebie. Natomiast tak. Od razu je zmieńmy na te. Czapka. 26, 29. Od razu zmienimy na swoją. I to cudo. Zacnie. Okej. To stop by soon. But your things will be safe with me until they're sold. Then you'll have to make do with money. Doors always open. You be sure to stop by soon. Lumos. Dobra. Komin. Dachy miasta. Hogsmeade, here I come. Samotny komin. Dachy miasta. Czy ja gdzieś tu widziałem samotny komin? No nie wiem. Czyżby chodziło o tego? Nie sądzę. Lumos. A jednak. Have a look around. I'll be with you in just a minute. A sekunda. Napiszcie mi w komentarzach, czy takie rzeczy jak te motylki i tak dalej mam sobie robić poza odcinkami, czy może chcecie, żebym je robił w ramach odcinków, na przykład, że robimy coś i nagle, o, motylek, srutututu, nie? Co to za problem, nie? Oszukaństwo. Mówi czary mary, nie używa ręki. Okej. Witaj, kartko. Accio. 300 metrów. To wesoło. Ale tu jest ładnie. To drzewo wygląda ekstra. Dosłownie mógłbym tu wszędzie pójść. I wszystko zwiedzać, tak będziemy robić. Chcę sobie spacerować. I co, nie jednokrotnie. Co to jest o to? Incendio. Raczej nie. Na brodę Merlina. Oh, here's a pleasant surprise. Accio. Revelio. Ciekawe. Levioso. Raczej nie. A co tego można zrobić? O, to jest pytanie. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Nie? Trzeba będzie kombinować. Ewidentnie nie znamy jeszcze zaklęcia.
Jaja popiełka. Ale numer. No dobra. Tutaj co się kryje? Są jakieś ruiny. A castle. Must have been quite stately in its time. Revelio. Zwykła skrzynia. Witaj, zwykła skrzynia. C'est vrai? C'est vrai, okej. To wszystko. Ojejku. I oto mieszkanie pani Thistlewood, natomiast zadanie poboczne. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Botry ostrożnie. Okej. It's like a place right out of a... Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Ale pobocznych zadań tu jest, o kurde. Revelio. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Droga siostro, dawno nie pisałeś. Jak się miało sprawy w ministerstwie? Wciąż o tobie myślimy, mam nadzieję, że dobrze sobie radzisz. Na pewno ucieszysz się na wieść, że wszyscy pogodzili się z twoją decyzją o zostaniu aurorką pomimo związanych z tym niebezpieczeństw. To twoje życie i sama wybierasz dla siebie ścieżkę. Poświęcasz się dla całego czarodziejskiego świata i jestem dumny, że jesteś moją siostrą. Muszę cię poinformować o mojej ciekawostce. W tunelu kolejowym nieopodal miasta najwyraźniej zadomowił się troll. Biedaczek z pewnością dostanie tragiczną nauczkę z zakresu fundamentalnych prędkości lokomotyw. Napisz proszę Eddie Thistlewood. No proszę. Okradnę. Czemu nie? Ocet i odznaka. Helena Thistlewood. Wspomnienie byłej aurorki. Nie sądziłam, że tak będzie wyglądać emerytura. Oczywiście miło jest odpocząć, ale brakuje mi emocji polowania na magicznych zbiegów. Wiem, że nie powinnam tego przyznawać, ale cały ten kocioł związany z robotą sprawia mi przyjemność. A jak tu nie czuć podniecenia, gdy ścigasz spiżo brzucha ukraińskiego przez miasto Mugolów, a potem rzucasz na wszystkich świadków obliwiatę, albo krzyżujesz szyki czarnoksiężnikowi, który próbował dokonać w ministerstwie przewrotu za pomocą armii chińskich kąsających kapust. I robisz to jednym koszem skoczących ból. Gdy ministerstwo wreszcie upubliczni wszystkie moje stare dochodzenia, sąsiedzi zaczną na mnie inaczej patrzeć. Takiego łajdaka do Azkabanu syciła stara pani Thistlewood z naszej ulicy. Na razie jednak mogę tylko robić aluzję, żeby nie zdradzić żadnych tajnych informacji. Nie chciałbym, żeby moi starzy znajomi byli zmuszeni wtrącać mnie do Azkabanu. Niezbyt miła jest perspektywa, chociaż chyba zajrzę do ogrodu. Dzwonki coś nie mogło zakwitnąć. Bezczelnie okradam. Dzień dobry. Jeszcze jedna notka tu jest, to tak tylko podejść. Nawet dwie. Oset i odznaka. Helena Thistlewood. Wspomniała byłej aurorki. Mam ostatnio mnóstwo czasu, żeby rozpamiętywać swoją karierę. Zastanawiam się, czy czynione przez nas dobro przeważa nad popełnionymi w międzyczasie błędami. Czy zawsze udawało nam się złapać przestępców? Nie. Czy czasem skazywaliśmy niewinne osoby? Możliwe. Czy to ryzyko jest akceptowalne, gdy broni się całego czarodziejskiego świata? Tak mi się wydaje, ale to nie ja jestem niewinną czarownicą gnijącą w Azkabanie. Na miejscu jej to zagwozdka bez jednoznacznej odpowiedzi. Przynajmniej ja nie umiem jej znaleźć. To jest właśnie minus emerytury. Za dużo ma się czasu na wałkowanie starych problemów, ale nic się na to nie poradzi, a moje dzwonki zwiędły. Wciąż snuję tamte hipotetyczne rozważania. Zawsze staram się dopilnować, aby moje decyzje dało się w razie potrzeby obronić przez wizję gamotem. Po rzadkich przypadkach czułam się zmuszona to robić i nigdy nie było to przyjemne doświadczenie, nawet gdy byłam pewna swego. Wbrew mniemaniu niektórych ministerstwo nie jest wszechmocne i gdy kończyłam karierę, zostawiłam po sobie parę nierozwiązanych spraw. Wątpię, czy zdołałabym wszystkie domknąć, nawet gdybym zatrzymała czas. Ale gdybym mogła wrócić i naprawić błędy, na pewno by spróbowała. Tylko tak mogę ze spokojem patrzeć na swój dorobek i zawsze starałam się naprawić błędy, szczególnie własne. Obawiam się, że w pośpiechu, by zadośćuczynić sprawiedliwości, sami możemy stać się narzędziem bezprawia. Żywię te obawy szczególnie wobec siebie. Może się mylę, ale raczej nie. A i odpuściła sobie długorodnictwo. Potrzebuję nowego zajęcia. No, pani Thistlewood. Ciekawe życie Aurora za panią. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves.
And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Do Azkabanu, ale jaja. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Auror has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Ale numer do Azkabanu, nie wierzę. Nie spodziewałem się tego totalnie, naprawdę. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. This isn't a place for loitering. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Moi drodzy, jesteśmy w Azkabanie, ale jaja. No, nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej, więc mam nadzieję, że czekacie na kolejny odcinek. Zbombardujcie ten kciukami w górę, bym wiedział, że tak. O subskrypcji i dzwoneczku też pamiętajcie, mam czaszkę na tyłku, ale jaja. No, wtedy żaden film was nie omija ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16 i 19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco, oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do miłego usłyszenia.